Dzień dobry, kochani. Witam Was w kolejnym weekendowym vlogu. Mam na imię Karolina, a tutaj rozmawiamy o drutach, włóczkach, projektach, czyli wszystkim, co związane z dzierganiem. W tle słyszycie zapewne mojego kota. On tutaj gra pierwsze skrzypce, jak zawsze. Pewnie gdzieś się w międzyczasie pojawi. Ale przejdźmy może od razu do konkretów. Postaram się dzisiaj szybciej, bo tracę głos. Znowu jestem chora. Moja odporność po prostu poleciała na łeb, na szyję. No ale niestety, wszystkie dzieciaki w szkole chore, nauczyciele chorzy. Tak to bywa. Ale damy radę, jakoś przez to przebrniemy. Najwyżej będę trochę skrzeczeć. Ale ci z Was, którzy nie zauważyli poprzedniego filmiku, i nie mówię tutaj o filmiku vlogowym, weekendowym, tylko tym, który pojawił się bodajże we wtorek, 10 lutego. Taki krótki, 15-minutowy filmik. Witamy Lunę i jej ogon. Ja w tym filmiku zawarłam informacje dotyczące rozdania z okazji rocznicy mojego kanału, bo tak, minął już rok, kochani, 10 lutego minął rok. Od roku tu do Was gadam, zanudzam Was swoimi opowieściami, ale mimo to wciąż tu ze mną jesteście i bardzo Wam za to dziękuję. Także w tym rozdaniu, właściwie w tym filmiku jest wszystko o rozdaniu, co można wygrać, jak można wygrać i tak dalej. Nie będę więc tutaj wchodzić w szczegóły. Jeżeli chcecie wziąć udział w rozdaniu, to oczywiście jeszcze możecie. Ja postaram się, myślę, że dam Wam czas do może przyszłego tygodnia, jakoś tak do piątku, żebym mogła w weekendowym vlogu podać już osobę, która wygrała. Mogę dodać, że osoba, która wygra, w zależności od tego, skąd jest, jak na przykład jest z Polski, to tak jak mówię właśnie w tym filmiku, otrzyma nagrodę z opóźnieniem, ponieważ nie będę tego wysyłać, bo za dużo z tym jednak nie tyle zachodu, ale stresu, ponieważ często gęsto te paczki są przetrzymywane na słupce w Polsce. Często gęsto proszą oni o dodatkowe opłaty, które tak naprawdę nie powinny być uiszczane. Więc chcę sobie tego stresu, sobie i Wam właściwie, że tak powiem, oszczędzić, dlatego będzie to opóźniona dostawa, ale już wiem, kiedy ona by była, ponieważ właśnie dzisiaj zakupiłam bilety do Polski i lecimy z Julką do Wrocławia 30 kwietnia. Nie, wróć, 30 marca. 30 marca będziemy tam do 8 kwietnia. Także planuję oczywiście rajd po sklepach. Mam nadzieję wpaść do Między Drutami, do Włóczkomaniaczki, do Yarn Power oczywiście, może jakieś zamówionko w Wool, teraz nie pamiętam. Woolop? Nie pamiętam, ale coś w tym. Albo Magic Club to jest. No któraś z tych. W każdym razie blisko moich chrzestnej, bo tam w okolicach Pruszowic, Długołęki i tak dalej. Dobra, wszystko? Tak, z organizacyjnych spraw to wszystko. Także złapcie sobie coś do picia. Ja mam kawusię bezkofeinową, bo już jedną wypiłam na razie. I staram się ograniczyć kofeinę. Smak jest całkiem fajny. Z ekspresu wszystko dobrze smakuje. Także weźcie sobie coś do picia, bo będzie pogadanka. Weźcie sobie robótkę i może zaczniemy. Wydaje mi się, że większość rzeczy mam uszykowaną w miarę pod ręką, chociaż teraz już widzę, że mój stołeczek z dobrociami się odsunął, także jest, dobra. Będzie trochę chaotycznie, bo ja się nie przygotowałam. Od środy naprawdę źle się czułam. Ciągle mam gorączkę. Teraz jestem już po 2 dawkach leku. I ta gorączka spada na chwilę i zaraz leci w górę. Teraz jest moment, kiedy spadła. Zatoki mnie aż tak nie męczą. Jakoś daję radę. Boli mnie strasznie gardło, ale damy radę. Więc chcę się wyrobić z tym filmikiem, zanim mnie dorwie znowu napad gorączki i będę totalnie odjechana. Nie, żebym jakaś nieodjechana była na co dzień, ale wiecie. Także będzie trochę chaotycznie, wybaczcie mi to. Mam nadzieję, że mimo wszystko filmik Wam się spodoba. Ale dobra, bo znowu się rozgaduję bezsensownie. Zacznijmy może od ukończonego projektu, a mam jeden malutki projekcik. Możecie kojarzyć, pokazywałam Wam taką małą próbkę wykonaną z kaszmiru Lace od Pasquali, z tego takim pięknym kolorku.
który otrzymałam w ramach współpracy. 2 takie moteczki otrzymałam i postanowiłam zrobić swój wzór, nie jakiś skomplikowany, spokojnie, na coś, co używam bardzo często, a używam różnych szaliczków bardzo często. I chciałam coś w rodzaju takiej Sophie Scarf, ale niekoniecznie tym ściegiem francuskim, niekoniecznie z I-cordem, coś troszkę innego, ale w tym stylu, czyli żeby sobie delikatnie zawiązać tak właśnie na przykład na wiosnę, bo już niedługo będzie wiosna, prawda? Trzymajmy się tej myśli. Jeśli chodzi o konkrety, to tutaj mamy 100% kaszmiru i tu mamy 170 metrów w 25 gramach. On jest taki dość cieniutki, ale przerabia się go bardzo fajnie. Tutaj druty sugerowane są 2,5 mm. I ja nie chciałam tak małych drutów i ja wzięłam, kochani, druty 3,5 mm. I do tego ja przerabiam bardzo luźno, ale o to mi chodziło. Ja chciałam, żeby ten ścieg był właśnie taki płynny, lejący, otwarty, bo ma to być docelowo właśnie nie taka super grzejąca chusta, tylko taka bardziej dekoracyjna. Może tak powiedzmy, kiedy jest ciepło, ale jeszcze nie tak bardzo, im coś pod szyję by się przydało, wiecie, no. Ale dobra, przejdźmy do konkretów. Oto i ona. Oto i ona, kochani. Na razie pokażę Wam tak, czekajcie w tą stronę, żeby światło jakoś na nią z okna padało. Tak to wygląda. Jak widzicie, tu jest ścieg. Mam nadzieję, że to się łaskawie wyostrzy. O. Jest tu ścieg, bardzo fajny, takie ala diamenciki, z tym, że ten kaszmir tak pięknie się spuszył po praniu, że one praktycznie zniknęły, chociaż pod wpływem światła i załamań tego światła on się pojawia. Co do dzianiny, zobaczcie, ona jest taka właśnie dość luźna, dość prześwitująca. Jednocześnie nie ma tutaj ażurów, ale właśnie dzięki użyciu troszkę większych drutów uzyskałam taką bardzo lejącą, delikatną dzianinę. Powiem Wam, że druga strona też mi się podoba. W ten sposób wygląda. Wcale nie tak źle, myślę, nie spodziewałam się. No a mówię, a przednia strona wygląda tak. Jeśli chodzi o długość, to chodziło mi o to, abym mogła ją w ten sposób sobie owinąć i spokojnie jeszcze tutaj zawiązać z dłuższymi takimi zwiskami, bo ja nie lubię, jak tu takie pierdzielniki dwa stoją, nie, na sztorc. Także dla mnie jest to, ona, proszę cię, nie wywal mi kawy. Dla mnie to jest taki idealny rozmiar. Widzicie, tak się prezentuje. Oczywiście mogę ją sobie w ten sposób, no mówię, to jest bardziej taka dekoracyjna rzecz, ale o, tutaj nawet widać teraz bardziej tą strukturę ściegu. Także mówię, no jest fajna, bardzo jestem z niej zadowolona. Włóczka jest niesamowicie miękka i przyjemna. Jest tutaj lekkie rolowanie, nawet po blokowaniu, jak widzicie, ale myślę, że nie ma tragedii. Nie przeszkadza to w noszeniu, a wręcz lepiej to tak się tutaj układa przy zawiązaniu. Jak to jest wykończone? Nie jest to I-cord, no bo wszędzie jest I-cord, mi się już trochę ostatnio znudził. To jest taki ala double knitting na parę oczek, więc taki malutki, ale daje ładny, w miarę równy brzeg, lekko pogrubiony. Od wewnętrznej strony wygląda to w ten sposób. O, no łap tą ostrość, o tak, a od zewnętrznej czy wewnętrznej, już się zgubiłam, wygląda to tak. Więc bardzo, bardzo prosty szaliczek. Myślę, że rozpiszę wzór, jeśli dam radę. Nie jest on skomplikowany. Tu są dosłownie oczka prawe, oczka lewe oraz przekładanie oczek z nitką z przodu lub z tyłu robótki. I to jest wszystko. To jest wszystko. Rozszerzenia są co 8 rzędów, chyba, tak mi się wydaje, bo ścieg, ten powtórzenie jest właśnie co 8 rzędów, więc uznałam, że jest to idealnie, żeby właśnie co 8 rzędów sobie ją poszerzyć. Ja nie byłam pewna, czy chcę ją poszerzać równomiernie, czy chcę ją poszerzać z jednej strony, więc spróbowałam najpierw równomiernie.
Nie podobało mi się to. Więc stwierdziłam, że będę poszerzać z jednej strony, podobnie właśnie jak jest Sophie Scarp zrobiona, ja ten kształt lubię, a ponieważ jest to dość cieniutka nitka, więc to też nie wyszło tutaj jakieś szerokie, sam raz, żeby zasłonić mi szyjkę. A co jeszcze Wam mogę powiedzieć? No tyle, tu mi szedł jeden moteczek, nawet nie cały, bo próbkę robiłam z tego samego motka i też jak pierdyliard razy zaczynałam i prułam, bo tak, nie mogłam się zdecydować na brzeg. Najpierw zrobiłam sobie taki zwykły garter stitchem, czyli francuskim brzegi. Najpierw na 2 oczka, nie podobało mi się. Później na 3 oczka, też mi się nie podobało. Ja to za każdym razem, wiecie, robiłam kawałeczek, blokowałam, żeby zobaczyć, jak to się układa. Zrobiłam I-cord, chociaż wiedziałam, że nie bardzo chcę ten I-cord. No i mi się nie podobało. I w końcu zaczęłam robić tym double knitting, ale ta już końcóweczka, gdzieś to mam ją z tyłu, już była tak zmęczona życiem, że ja ją po prostu oderwałam. Więc jest to niecały moteczek właśnie tego Lace Pasquale. Oczywiście wzór jest tak skonstruowany, że możecie sobie to ciągnąć tak długo, jak macie ochotę. Można to zrobić z 2 motków. Ja jeszcze planuję zrobić sobie coś takiego w połączeniu merino, jakieś takie, wiecie, typu fingering z moherkiem, czyli takie standardowe, fajne połączenie. I wtedy brałabym druty 4 albo 4,5 spokojnie. Natomiast osoby, które ciasno przerabiają, Natalia, to do ciebie, ten szaliczek w tej konfiguracji, czyli cashmere lace, robiłabym na drutach co najmniej 4, bo niektórzy bardzo zaciskają. Jeszcze raz, Natalia, to do ciebie, ty zaciskasz po prostu niesamowicie. Także Natalka, jakby coś, bo będziesz testować, to bardzo bym prosiła, bierz druty 4 najmniej. Także tak, dajcie znać, co myślicie, czy to w ogóle ma sens rozpisywać ten wzór, czy ktokolwiek byłby zainteresowany, czy nie. Dajcie znać. Dajcie znać. Jeśli uznam, że będę chciała w to, że tak powiem, brnąć, w sensie rozpisywać wzór, ja sobie go i tak rozpiszę, ale tak, jeśli nie uznam, że nie ma sensu tego rozpowszechniać i nie wiem, wrzucać na Ravelry i tak dalej, to wtedy sobie to tak, wiecie, na brudno rozpiszę, jak to się nazywa, schemat i jakieś tam notatki swoje dodam i tyle, a wiadomo, a jeśli ma to być wzór taki konkretny, no to już trzeba przy tym przysiąść. Ojej. Luna poszła się bawić zabawką, robi hałas, ale jakoś to przetrwamy. Mam nadzieję, że zbiera mój głos, a nie zabawkę. Ale dobra, bo zaczyna mi się robić bardzo ciepło. No powiedzmy, że to kawa. A, na sobie mam, co ja mam na sobie? Oj, Juice Sweater od Kutowej Kiki mam na sobie, tak, to jest ten mój ukochany, ulubiony, on jest taki do szurania, że ja najchętniej go w ogóle nie ściągam, on jest zrobiony z włóczki Olivia od Picking Girl, bardzo mi się podoba, bardzo go lubię, ale muszę przedłużyć rękawy, bo rękawy zrobiłam na styk, nie, takie tutaj do kostki i to nie jest moja długość, ja muszę mieć tu, więc ja sobie muszę je przedłużyć i ponieważ jestem leniwa, to pewnie po prostu, czym ja to zamykałam, zwykłe chyba zamykanie. Więc pewnie po prostu, jak to się nazywa, spróję zamykanie i wydłużę ściągać, bo nie będzie mi się chciało bawić to odcinanie i kitchenery, nie, to nie dla mnie. Chociaż z drugiej strony ja i tak cały czas noszę, tak, ten sweter z podwiniętym rękawem, więc może sobie skrócę, no. Docelowo. Dobra, bo lecimy dalej, bo tu się robi niebezpiecznie. Gorączka uderza do głowy, także wiecie. Projekty w trakcie, kochani. Może ja tu powinnam takie fajne, jak oglądam vlogi, to niektórzy mają taki nowy ekran, wchodzi, nie? I tutaj są projekty ukończone, projekty w trakcie, a ja tak polecę. Dobra. Wciąż tu jesteście i mnie oglądacie, więc chyba nie jest tak źle. Dobra. Stringi się powiększyły, jak widzicie, teraz to są stringi na bardzo dużą pupę. A tak naprawdę to jest strzałka. To jest strzałka, którą robię z motka od Kokonków. On się chyba u nich Glam nazywa, czarny z kolorowymi cekinkami. W połączeniu z, to jest Sofio od Lana Grossa. To jest alpaka. Taka udawany moher, nie? Dla tych, co moheru nie lubią. I powstaje mi coś takiego.
Troszkę urosło od ostatniego czasu, dlatego Wam pokazuję, bo doszłam już do momentu, jak widzicie, tutaj to idzie już na prosto, czyli w tym momencie, może zacznę od początku, dla tych, którzy nie widzieli, strzałkę wykonuje się tak, idziemy od tego tutaj, no, tego trójkącika, tego brzegu, tego wierzchołka, znalazłam słowo, i powtarzamy 2 rzędy. W pierwszym rzędzie dodajemy oczka na początku i na końcu rzędu. W drugim rzędzie też dodajemy oczka na początku i na końcu rzędu, z tym, że w środku, tu gdzie mamy marker, który wkładamy sobie na początku robótki, 2 oczka zmniejszamy z jednej i z drugiej strony markera. Jedno oczko zmniejszamy. Knit two together robimy i SSK po 2 stronach markera i w ten sposób działamy do momentu, aż zużyjemy 1/3 włóczki, którą mamy przeznaczoną na tą chustę, lub do momentu wielkości, która nam odpowiada. Wtedy zmienia się troszkę ta konfiguracja. Otóż z jednej strony, ja tu mam właśnie marker, przestajemy dodawać oczka zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, w sensie w rzędzie głównym i powrotnym. W ogóle nie dodajemy oczek. Nadal w co drugim rzędzie zmniejszamy oczka i z tej strony nadal dodajemy w każdym rzędzie. I dzięki temu zaczyna nam się tutaj właśnie takie zamykanie tworzyć i to będzie szło teraz tak. Więc idzie całkiem fajnie. Jak widzicie, to jest mniej więcej 1/3 pracy. Więc myślę, że wielkościowo będzie fajnie, fajnie się to błyszczy, nienachalnie. Te cekinki są dość małe, ale całkiem fajne, bo wciąż widoczne. Jest to dość przyjemne, aczkolwiek ta Sofio, ona jest przeokrutnie miła i cudowna, ale ona jakoś ginie mi tutaj w tym ściegu, no bo to jest jednak Francuz i nie czuć tej miękkości, natomiast nie jest to nieprzyjemne w żaden sposób i fajnie, bo ja nie mam żadnej czarnej chusty, ani szaliczka, więc jak najbardziej na plus. Dobra, odkładamy. Co to się dalej, kochani, działo w tym tygodniu? Boże, ciepło mi, napiję się kawy gorącej, to będzie mi chłodniej, nie? Ale mam fajny ten ekspres, mówię Wam, polecam. Breville, nie pamiętam nazwy, ale w którymś odcinku opowiadam o nim, jak się na niego napalałam, jak go chciałam kupić i go kupiłam i jestem okropnie zadowolona. Natomiast teraz napalam się na coś innego i może któraś z Was ma lub któryś z Was ma Ninja. Na pewno jest w Polsce Ninja Kitchen. To jest taka podgrupa Szarka, tak w ogóle. Crispy, tak to się nazywa. Crispy to jest taki air fryer nowy z, jak to się nazywa, szklaną tą kopułą, taką nakładką od góry i do tego są pokrywki właśnie na te naczynie szklane, że na przykład jak coś sobie tam zrobimy, to później możemy nałożyć pokrywkę, pierdyknąć od razu do lodówki i niech se leży, nie? I to ogólnie, kto ma, ten będzie wiedział. Ninja Crispy. Jeśli macie, dajcie znać, czy jesteście zadowoleni, bo ja się napaliłam i ja chcę to mieć. Ale nie wiem, czy warto, bo ja też mam Ninja, też taki air fryer, ale z funkcją grilla, z termometrem do mięcha i ryb i innych takich. Słucham. No. Tak. I tak naprawdę nie jest mi to w ogóle potrzebne, ale są fajne promocje. Raz i jest mniejszy od tego mojego. Ja nie pamiętam, jak ten mój się nazywa. On jest taki, kawał, nie? Kawał z niego airfryera. A taki mniejszy też by mi się bardzo przydał. I fajne przepisy są też. Ja po prostu lubię. Au! Dziękuję. No co au? Ja powinnam mówić au. Ty mnie szczeliłaś ogonem po twarzy. Tak. No, ja lubię różne gadżety, nie tylko takie małe gadżety, ale też duże gadżety, typu fajne rzeczy do kuchni. Ale dobra. Zanim znowu dostanę po twarzy ogonem. Kolejna robótka wygląda tak. I to jest, kochani, może tak pokażę. To jest mój postęp nad Rosie Sweater. Jak widzicie, w Rosie nie ma Rosie. Bo ja zrezygnowałam z różyczek, też Wam o tym mówiłam. Ten sweter będzie cały takim gładkim ściegiem, nie będzie tutaj żakardu, natomiast na koniec coś tam sobie dorobię, ale najpierw spróbuję, czy mi to zadziała i dopiero wtedy Wam pokażę, żeby nie było, że coś mówię, a później się okaże, że ja tego zrobić nie umiem i co. Będzie wstyd na ekranie.
Także wygląda tak, przerabia się to bardzo szybko. Druty 4 mm, o 4,5. To mi się pomyliło. Miałam na 4 robić, a robię na 4,5, dlatego taki wielki wychodzi. Dobra, ja lubię oversize, nie? Bo to będzie taki oversize, taki ostry, nie? Dobra, nieważne, nieistotne, robię sobie, jest fajnie. Chyba na 4 naprawdę się robi ten sweter, nie? Czy na 4,5? Nie pamiętam, jak jest we wzorze. Nic to nie zmienia, bo już tyle zrobiłam na 4,5, że nie ma absolutnie możliwości, żebym ja to robiła od nowa, bo mi się nie chce. Oversize są dobre, w razie czego wydłużymy tak, żeby był za dupcie i będzie do leginsów, więc wiecie, wszystko się da dostosować. Ogólnie konstrukcja jest prosta, fajna, tu mamy połączenie takie jakby saddle shoulders, tak ona się nazywa, czy drop shoulders z reglanem. Jak widzicie, tutaj linia idzie najpierw na prosto, a później lecimy raglankiem, więc mi się ta konstrukcja spodobała, bardzo fajnie mi się układa ten zejdź z moheru. Bardzo fajnie mi się układa ten mój poprzedni rozwój, który zrobiłam w najmniejszym rozmiarze. XXS bodajże. Ten robię rozmiar kolejny. Jest chyba SK, bo tam jakoś tak dziwnie jest XXS na XS, później jest chyba SK, później M na L, jakoś tak to tam dziwnie z tymi rozmiarami. Ja chyba wzięłam po prostu następny w kolejności. I tamten też jest fajny, nie jest obcisły, jest taki w sam raz. Natomiast chciałam mieć taki oversize'owy rosy, tyle że nie chcę już tych różyczek. Nie, żeby mi się nie podobały, ale mam, więc po co mi drugi taki sam? I jeśli bym się zdecydowała, to bym robiła w bardzo ciemnym kolorze. No, nie, żeby to był super jasny, ale w jakiejś takiej ciemnej czekoladzie albo wręcz czerni z jasnymi różami, żeby to było zupełnie coś innego niż to, co mam. Autorka wypuściła też kolejne rosy z okrągłym karczkiem, tam na pewno jest w wersji takiej grubej. Jest też chyba light wersja, też teraz wyszła, nie jestem pewna, ale mi się podoba ta konstrukcja i chciałam właśnie mieć taki gładki sweterek w tej konstrukcji. Robię go z włóczki Sayama od Pasquali. Tak jakbyśmy się chcieli, a nie mogli się wziąć i teraz się wyostrzyło, pięknie. Włóczka Sayama, którą też dostałam od Paula z firmy Pasquali. W ramach współpracy, żebym właśnie coś z niej wydziergała, pokazała, powiedziała, co o tej włóczce sądzę i tak dalej. To jest 50% Virgin Wool i 50% Baby Lamy, czyli świetny skład. Gdzie tu jest? Łamatko, no ile tutaj jest tego? No na sweter to ja wiem, ile potrzebuję, ale ja bym chciała, no wreszcie, w 50 gramach jest 112 metrów i to jest kolor 310. On się chyba na stronie Pasquali Almond nazywa, czyli migdał. Bardzo ładny kolorek, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta włóczka. Ona jest przyjemna, miękka, ale jednocześnie czuć w niej właśnie wełnę, taką lekką rustykalność, ale bez drapania, bez szorstkości. Jest super. Świetnie się też nią przerabia, świetnie sunie po drutach. Ma taki właśnie włosek delikatny. Bardzo delikatny. No tu średnio widać, bo może tak. No, ale jest fajny, jest naprawdę przyjemny do ciała. Nie mogę się doczekać, kiedy ją skończę. Ja tu chyba mam 3 motki w tej chwili przerobione. Albo trochę więcej. Chyba 3 albo 4. I bardzo mi się to dobrze przerabia. Na tyle dobrze, że jak raz usiadłam, tak chyba 2 dni rzędu tylko to dziergałam. Więc bardzo, bardzo polecam tą włóczkę. Ja już wiem, że będzie to jedna z moich ulubionych i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zrobię ten sweter. Tym bardziej, że pogoda, no teraz się znowu ma zacząć zrobić zimno. My tak mieliśmy po 8-10 stopni. Teraz ma spaść do 5, więc to już jest taka zima w UK, wiecie, nie? 0 stopni w nocy to już wow. Także ja jeszcze w nim mogę pochodzić. Jeśli oczywiście go skończę w miarę szybko i taki mam zamiar, bo to naprawdę leci. No to są dosłownie 2 dni pracy tutaj. No, tym bardziej, że się Karolina wzięła i pomyliła i wzięła drutę 4,5, więc już całkiem leci, nie? Ale dzianina wychodzi fajna, widzicie? Ona nie jest jakaś, nie wiem, otwarta.
Więc jest okej, mi to odpowiada, a ja też nie lubię dzianin zwartych, nie cierpię tego. Ja lubię, jak dzianiny są takie bardziej, wiecie, otwarte, płynące, chyba że wzór wymaga takiej bardziej zbitości, no to jeszcze, ale e, nie wiem, czy kiedykolwiek zrobiłam jakiś taki sweter, żeby on był bardzo zbity, bo mi się to wtedy nie podoba, nie jest mi w tym wygodnie i przyjemnie. Natomiast tu jest okej, więc ciekawa tylko jestem, czy ja tu przypadkiem czwórkami nie robiłam u góry, a później nie. Tam. Co my się będziemy przejmować? Jest, ładnie wygląda, będzie dobrze. Będzie dobrze. Mam jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz w trakcie, także to ja się tak rozkładam między ten Rosie bez Rosie, strzałkę, robiłam tą, a ten szaliczek ja, kochani, zrobiłam w 2 wieczory. On tak mnie wciągnął i ten kaszmir tak cudownie mi przepływał przez palce, że nie chciałam skończyć i zrobiłam. Wprawdzie trochę dłużej siedziałam w jeden wieczór, ale skończyłam i strasznie mi się podoba. Dobra, ale robię jeszcze jedną rzecz i ta jeszcze jedna rzecz, tutaj mam tak pyknie, to jest sweterek wykonywany w ramach kalu u Paulinki z Włóczkoteki lub Polymate, tutaj na YouTubie. I to jest Twist Loop Light Sweater, coś takiego od Other Loops, tak mi się wydaje. I zobaczcie, moi drodzy, co ja tu mam. Co ja tu mam? Moje pierwsze warkocze, takie poważniejsze warkocze na udziergu, bo ja nie mam takiego. Nie dość, że tu jest ten ściągacz, bo on jest robiony ściągaczem, to jeszcze tu są tutaj te warkocze. Ja może nie będę, dobra, pokażę wam z bliska, ale ja nie jestem dobra w warkoczach, nie? To widać od razu, ja nie jestem w tym dobra. One są takie, takie trochę krzywe są. Tutaj te tutaj oczka takie. One są takie wyciągnięte. Ja próbuję to ciągnąć mocniej i robić to jakoś tak bardziej ścieśniać, ale wtedy znowu mi się ten cały warkocz tak ścieśnia. On jest taki nieelastyczny, co mi się też nie do końca podoba. No ale jest jak jest, no. To jest pierwszy mój warkoczowy, może się kiedyś nauczę robić to ładniej. On ma te warkocze też tutaj na ramionach. Łącznie są 4, na pleckach 1, na rękawach i tutaj z przodu. I tak to wygląda. I oczywiście, żeby mało było tego, że robię to strasznie krzywo, te warkocze, i to wygląda średnio na jeża, ale z daleka wygląda pięknie, więc tak pozostańmy może przy tym pięknym. I jeszcze, zanim dojdę do tego, co jeszcze sknociłam. On był już blokowany mniej więcej, jak oddzieliłam na rękawy, czyli to jest ta niezblokowana, a tu od góry go blokowałam, bo ja nie byłam pewna co do rozmiaru, jak to będzie wyglądać. No i jest wiadomo, żyłka jest bardzo taka krótka, bo ja chyba 80 to jest albo mniej. Robię na Adinowel na 4 mm. Chyba, że znowu wzięłam 4,5 niechcący. Nie, te są 4, tu mi się udało. I tak to wygląda. Co sknociłam? Sknociłam tu, czyli tą przestrzeń pomiędzy warkoczami. A dlaczego i jak ja to sknociłam? Sknociłam tak konkretnie, to nie jest 1, 2 rzędy. Nie, to jest więcej. Otóż jest tam, to jest pięknie wszystko opisane, nie ma absolutnie żadnych problemów z rozczytaniem tego wzoru. Są schematy, wszystko zaznaczone na schematach, ile tam rzędów, w którym rozmiarze, no, tylko że ja tak sobie robiłam ten pierwszy, zrobiłam, no i lecę, nie? Lecę i tak poleciałam. Tak poleciałam, że doszłam do rozdzielenia rękawów i zapomniałam, że wcześniej gdzieś tam już miałam warkocz zacząć. Tak mniej więcej mam około 20 rzędów za dużo, także wiecie, to jest tak konkretnie, nie? I co Karolinka zrobiła? Karolinka sobie zapisała, ile dokładnie tych rzędów zrobiła i postanowiła po prostu kontynuować z taką odległością dalej, bo mi się nie chciało pruć. Bo to by było dużo prucia. Ja nie lubię pruć. Tym bardziej czegoś takiego, bo tutaj wiecie, no ten ściągacz i ten moher, nie, ja stwierdziłam nie. I już oddzieliłam na rękawie, jak ja się zorientowałam i mówię, no nie, no teraz już jest oddzielone i teraz jest takie fajne, nie, zostawimy, jest dobrze, nie? Jest dobrze. Może nie jest tak jak we wzorze, ale mi się podoba. I tej wersji się trzymajmy. Z czego ja robię tą piękność, już wam pokażę, gdzieś tu mam włóczki. O. Tu mam jedną, a druga się poszła. O, jest. Lana Gatto Silk Mohair od Paulinki z Włóczkoteki. Bardzo przyjemny moherek, polecam.
6039 kolor, nie wiem jak on się nazywa, nie pamiętam, ale on jest taki, to jest taki, on ma tutaj taki różowy pododcień, o czym nie wiedziałam, jak go zamawiałam, więc postanowiłam go połączyć z czymś, co ma bardziej żółty pododcień. Jest to ten Pergynt, który też kupiłam jakiś czas temu, ponieważ bardzo lubię Pergynta i chciałam sobie wypróbować cięższą jego wersję i też bardzo mi się podoba. To jest wersja z tweedzikiem, on ma takie ciemno-szare, czarne i brązowe, no te farfocle takie ma. To jest kolor 2523. I tutaj w 50 gramach mamy 205 metrów i to jest 66,7% norweskiej wełny i 33,3% peruwiańskiego tweedu z wełny. Super. Bardzo mi się podoba i widzicie, to ma taki bardziej żółtawo-zielonkawy jakiś odcień, a to ma różowawy. Tak średnio dopasowane, jeśli chodzi o kolorystykę. Natomiast, jak widzicie, w gotowym udziergu powstaje bardzo fajny kolorek. Jak to się prezentuje. Schował trochę moherek, zmniejszył to zażółcenie, zazielenienie tej włóczki, natomiast nie jest na tyle silny, aby się pokazał się ten róż, więc połączyło mi się to super, bardzo jestem z tego zadowolona. A teraz już mówię, jest tam oddzielony na rękawy. Chciałam się po oku podrapać, mam okulary, więc to chyba nie bardzo. Tak lepiej. Więc po oddzieleniu już teraz robimy w kółeczko. Jest o tyle prościej, że już nic nie dodajemy. Mam tylko 2 warkocze. Oczywiście te kolejne 2 będą na rękawach, ale to już jest krótki, taki wąski, taki krótki, wąski, mały obwód na rękawach, więc damy radę. Tam są takie fajne jakby zmniejszenia czy zwiększenia zrobione, tak mi się to podoba, ale ja pewnie to sknocę. Nieważne, będzie dobrze. Będzie dobrze, nie mamy się co przejmować. Dzierganie ma być przyjemnością. Jak coś nie wyjdzie, to się naprawi albo się ukryje. Dobra, kochani, zrobimy małą przerwę, bo ja czuję, że muszę się wysmarkać i wykaszleć chwilowo. I zaraz do Was wrócę. I o czym porozmawiamy? Porozmawiamy o moich zakupach, bo były zakupy, moi drodzy. Były zakupy, więc Wam je pokażę i pokażę Wam też kilka wzorów, które mnie zainteresowały. I tyle to będzie na dzisiaj, ale to jeszcze chwilka, bo ja lubię rozmawiać. Także zaraz do Was wracam. Dobrze, jesteśmy na dalszą część. Luna oczywiście jest na swoim miejscu. Ten mój biedny fotel już jest tak wygnieciony tam, gdzie ona leży i wydrapany pazurami, niestety, bo jak czasem mi się dupsko obsuwa, bo ona tak sobie leży, widzicie, to się łapie pazurami, żeby nie spaść całkiem i no, dzieje się, co się dzieje. Zawsze mi tak nad głową sterczy, nie? Bo ona tak lubi. Tutaj, nie? Lubisz tak? No. Lubisz. Mhm. No, czuję taką kontrolę ma nad wszystkim wtedy. Dobra, zakupy, kochani, zakupy, bo były i nie jest mi wcale przykro z tego powodu. Każdy zakup ma wymówkę. Zacznijmy może od zakupów, których jeszcze nie mam fizycznie, ponieważ dzisiaj dojdzie paczka. Myślałam, że może dojdzie rano i Wam pokażę, ale nie. Jest tam kilka włóczek, jest kilka drutów, a zakupy zrobiłam z tego względu, że w sklepie była znowu duża promocja. Ja już poprzednio Wam pokazywałam parę rzeczy, które tam kupiłam i wtedy było 30% zniżki, a teraz zrobiło się 50% zniżki. Sklep się zamyka, więc wyprzedają towar. No to kupiłam kilka rzeczy. Ja tam kupiłam sobie jakiś moher, z geparda bodajże właśnie też druty jakieś, ale to jak przyjdzie, to pewnie w następnym odcinku Wam pokażę. Natomiast z innych zakupów, tutaj chciałabym winić Natalię z Nama Crochet, ponieważ pojawiły się nowe druty w ciągu, kwadratowe, kładsy. Ja to widziałam między drutami na jednym z live'ów, później pokazywała je Ola na rolce u siebie z Dziergam na wsi, czy tam Aleksandra Faktory, zależy. Tutaj na YouTubie jest Dziergam na wsi, tak, Dziergam na wsi chyba, a
na Instagramie Aleksandra Factory. I tak, właśnie te kwasy. No i jeszcze Natalka też sobie kupiła. I co o dziwo bardzo jej pasują i oczywiście musiała się tą wiedzą ze mną podzielić, że one są świetne i cudowne i wspaniałe. No i co? No i mam, nie? Mam. Chociaż ja, no mam kwadraciaki. Kwadraciaki mam z Addi, tak? Te z wypustkami. Ja je bardzo, bardzo lubię i bardzo często na nich przerabiam. Więc wiedziałam, że kwadraciaki ogólnie lubię, z tym, że kwadraciaki kwadraciakom nierówne. Knit Pro ma też J'adore kwadratowe, które miałam i na których bardzo źle mi się przerabiało, niewygodnie. I chyba ma jeszcze jedne metalowe kwadratowe, ale nie używałam ich. Adi są super, świetnie leżą w dłoni, świetnie się na nich przerabia, ale one są bardziej obłe, jeśli mogę to tak nazwać. Nadal mają kwadratowy kształt, ale mają po pierwsze te wypustki, po drugie krawędzie nie są tak mocno zaznaczone. Natomiast w tych są, więc nie wiem, jak to będzie mi się przerabiało. Natomiast no muszę spróbować, bo ja ogólnie druty kwadratowe to są tak jakby stworzone dla mnie. Pierwszy raz je mam w ręku, teraz otworzyłam. Bo ja jestem luźno przerabiającą osobą, a takie druty pozwalają na troszkę większy jakby zacisk naturalnie i te oczka troszkę lepiej się układają, dzięki czemu są równiejsze. Pierwszy raz mam je w rękach i po pierwsze co Wam mogę powiedzieć, to są bardzo leciutkie. Są naprawdę leciutkie. Końcówki są ostre, ale nie za ostre. Może nie będę sobie robiła dziur w palcach. Nie są bardzo świecące, aczkolwiek świecą się jak każde metalowe druty, ale mają bardziej taki satynowy połysk. Bardziej satynowy połysk niż na przykład właśnie Addi Novel. Z tego co czytałam, to żyłki do ciałgu wszystkie będą pasować, a ja ciałgu mam, bo moimi ulubionymi drutami są ciałgu Forte 2.0, druty karbonowe, to są te i Sinity, to są moje ulubione druty. Na chwilę obecną to się może zmienić. No i oczywiście Addi Novel i jeszcze Mindfule, ale najczęściej sięgam po ciałgu Forte i po Sinity. Natomiast te muszę wypróbować. Wzięłam sobie rozmiar 4, bo na takim najczęściej przerabiam. I mam zamiar przerobić sobie na nich test April Tea dla Souvenirs. Będę w stanie coś powiedzieć wtedy o nich, jak przerobię całą dzianinę. Myślę, że one się fajnie nadadzą, bo mają całkiem fajne, ostre te czubki, dość takie długie. A to jest wzór ażurowy, więc myślę, że one się fajnie do tego nadadzą. No bardzo jestem ciekawa, jak mi się będzie na tym przerabiać. Mam nadzieję, że fajnie. Jeśli tak, to na pewno sobie dokupię kilka par, bo te ciałgu lace, czy jak one się tam nazywają, nie podpasowały mi, nie przerabiam się na nich fajnie. Więc zobaczymy, jak będzie z tymi. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa i pewnie już dzisiaj narzucę ten test knit. Wracamy. Proszę, tak wyglądają. To jest jeden z zakupów. Kolejnym zakupem jest włóczka i to jest włóczka zakupiona na Vinted, włóczka, którą znam, lubię i bardzo spodobał mi się kolor. I to jest Filcolana Alva. Nie będę się tutaj, kocie, przez ciebie mi nie łapie. Nie będę się bardzo nad nią rozwodzić, ponieważ niedługo wrzucę Wam kolejny film o zamiennikach moheru i uwzględnię Alwę, albo już o niej mówiłam w poprzednim. Jest taki filmik, zamienniki moheru, będzie robiona druga część. Myślę, że w przyszłym tygodniu się za to zabiorę, bo mam kolejne włóczki, które możemy uznać właśnie za zamienniki moheru. Natomiast Alwę bardzo lubię. Ona ma w 25 gramach, no ileś ma na pewno, 175 metrów, więc i jest grubsza niż taki standardowy moher. Wygląda w ten sposób. O. Ale jest dla mnie bardzo przyjemna. Jak wiecie, ja jestem team alpaka, bardzo lubię alpaka, to jest właśnie 100% alpaki i według mnie z powodzeniem można ją używać jako nitki dodatkowej lub samodzielnie, jeśli ktoś ma ochotę na taki fajny, cieniutki sweterek. I właśnie ten kolor mi się spodobał, to jest Dijon Mustard, tak?
Musztarda Dijon, nie jestem pewna, chyba tak się nazywa, ale numer to jest 827. I ja mam jakieś włóczki, z którymi ewentualnie bym właśnie mogła to połączyć. Ja bym to z brązem nawet połączyła, stwarzając taki a la melanż. Zobaczę, będę robić na pewno próbki. Kupiłam ją na Vinted, bardzo okazyjnie. 7 chyba motków, chyba 7. W bardzo okazyjnej cenie, więc niespecjalnie długo myślałam. A że ja sama sprzedaję włóczki na Vinted, te, które mi zostają z projektów na przykład, albo te, które kiedyś kupiłam, wiem, że używać nie będę, więc ja zawsze mam jakąś tam kwotę na Vinted i właśnie zamówiłam sobie tą Alwę, bo ja lubię taki kolor, bardzo lubię takie kolory. Ja wiem, że to nie są najbardziej twarzowe kolory, ja je po prostu lubię i dla mnie to się liczy. Także to jest kolejny zakup. Kolejny zakup z Vinted. Nie z Vinted, nie, przepraszam, z Etsy. Gibiro Sus. Tu wam pokażę. Nie będę tam. O. To są, kochani, saszetki. Takie dwie. Ja tą firmę poznałam na targach włóczki w Birmingham. Tych Christmasowych, bożonarodzeniowych targach włóczki w Birmingham. Tam właśnie było stoisko. Ja wtedy sobie kupiłam taką mniejszą saszetkę chyba w lamy albo w owieczki. Nie pamiętam już dokładnie. Może ją gdzieś mam. Nie, to tylko duży bałagan. Nie wiem, gdzie ją mam, ale mam. I też taki średniej wielkości woreczek projektowy. Ten na pewno jest z woreczkami, z tym, sznureczkami do zaciskania. Bardzo mi się spodobała opcja zameczków. Ja nie przypadam za sznureczkami, zameczki natomiast mi się bardzo podobają. I ja te saszetki zamówiłam w formie właśnie takich toreb projektowych, ponieważ ja torby projektowe traktuję bardziej w ten sposób, że do torby wkładam sobie włóczki, które mam, które w danym momencie przerabiam i tam na przykład zapas dwóch na, jak mi się skończą te pierwsze, natomiast projekt jest zawsze na zewnątrz. Ja nie wpycham, wiecie, do toreb projektowych projektów. Ja nie lubię, jak to jest później takie wymemłane, to raz. Dwa, bardzo łatwo jest uszkodzić żyłki w ten sposób. No chyba, że ktoś jest bardzo uważny oczywiście. Ja nie należę do super uważnych osób, więc ja bym to tak wcisnęła i później bym się martwiła, dlaczego moja żyłka wygląda tak, a nie inaczej. Więc ja dlatego nie potrzebuję ich dużych i to są fajne wielkości. Zresztą nawet, nie wiem, gdzieś jadąc, jako taka kosmetyczka też będzie fajne. O, to jest taki wzorek z burakami, marchewkami, bakłażanem i króliczkiem Peter Rabbit. Bardzo fajna. Ona jest taka fajna, grubaśna, bo to jest podwójnie tutaj szyte. Bardzo dobrze są wykonane. Są też naprawdę dość tanie, bo to chyba 8 funtów taka kosztuje. No świetna jest, bardzo mi się podoba. Myślę, że będę u tej pani zamawiać dość regularnie, bo takich saszetek naprawdę nigdy za wiele. Nawet ja mam jedną taką jeszcze z Knit Pro z serii Mindful, którą miałam w zestawie do drutów bodajże. Albo ją sobie zakupiłam osobno, już nie pamiętam i na przykład próbki w niej trzymam, więc to też jest świetna opcja. No i druga, no ze względu na kolor. Ja uwielbiam żółty, tyle że właśnie żółty, niekoniecznie żółty, ale bardziej w stronę kurkumy, musztardy i tak dalej. I tutaj mamy takie piękne, fajne kaczucho gęsi. O, tak to wygląda. I też mamy zameczek. W środku mamy taki kolor. O, też jest metka. Świetna rzecz na jakieś. Tutaj jak ktoś robi skarpetki czy jakieś małe projekty, to spokojnie mu też wejdzie. Ja na przykład jak będę robiła, nie wiem, tego profesora Fungi. Kto nie zna profesora Fungi, proszę sobie zajrzeć na poprzedni knitting vlog, tam mówię o profesorze Fungi. Tu mi się spokojnie cały projekt zmieści, a że będą to druty krótkie, bo ja na Magic Clubie nie pracuję, no to nic im się nie stanie, nawet jak je byle jak wrzucę. No świetna jest, świetne, bardzo mi się podobają. Tam było wiele wzorów, raczej randomowych, więc akurat te dwa mi się spodobały i sobie zamówiłam. A teraz już ostatni zakup, również z Vinted. O. Od jakiegoś czasu chciałam sobie kupić tą książkę. To jest Knit to Wear od Weroniki Lindberg, czyli Kutowa Kika. Ale w Polsce były dostępne, tylko wiadomo, przesyłka tutaj to kita, mogłabym do wczesnej zamówić, ale szukałam tak tutaj w UK.
ale w większości miejsc były wyprzedane lub były tylko te wersje, nie wiem, czy to duński język, czy jaki, ale nie angielski, więc nie kupowałam. I parę dni temu jakoś właśnie przeglądałam sobie Vinted i ona mi wyskoczyła, to chyba 20 funtów czy mniej, więc się niespecjalnie zastanawiałam, wzięłam sobie, bo tutaj jest co najmniej jeden wzór, który chcę zrobić. Teraz Wam powiem, co tu na mnie zwróciło uwagę. Nie będę Wam pokazywać całej książki i wzorów w niej dostępnych, bo na pewno ją znacie. Na pewno już widzieliście jakieś filmy o niej, więc nie ma sensu, żebym ja się tutaj na ten temat rozwodziła. Pokażę Wam tylko to, co mnie osobiście interesuje i co chcę zrobić. Jeśli oczywiście to odnajdę, mogłam sobie zakładki dać, nie? Ale po co? Po co? Przecież można tracić czas na ekranie, że tak powiem. O, jest. Jeden jest ten i to jest Daily Stripes. O, coś widzicie? O, to jest Daily Stripes, to jest cardigan robiony garter stitchem. O, tutaj może będzie lepiej widać. Więc ja bym sobie go chciała zrobić, bo dlaczego nie? Na pewno łatwiej zrobić taki garter stitch, taki cardigan garter stitchem niż normalnym ściegiem. A drugi to jest, kochani, na pewno Wam znany Coffee Run. I to jest sweterek, który właśnie bardzo, bardzo chciałam zrobić i dlatego między innymi się za tą książką rozglądałam. No trochę głupio, nie? Kupić książkę dla jednego wzoru. Wiem, że to nie jest może idealne, ale cóż, no podoba mi się ten wzór bardzo. To jest taki mój styl właśnie kubełkowy. I co mi się jeszcze podoba, to jest ten Take Me Out. To jest ten sweterek. Podoba, nie podoba. Podoba mi się jego konstrukcja. To jak leży. No tak Wam pokażę jeszcze. Podobają mi się wykończenia te warkoczowe na mankietach i na ribbingu na dole takie, nie? Ale ja bym tutaj dokonała zmian. Otóż nie robiłabym tego, czyli tych dziurek tutaj, tego ażuru, bo to mi się bardzo nie podoba. Strasznie mi się to nie podoba i w ogóle bym zrezygnowała z tego ażuru. Natomiast reszta jak najbardziej. Ja bym jeszcze pokombinowała tutaj z górą, żeby też ją zrobić w warkoczach, żeby to tak wszystko do siebie pasowało, ale nie wiem, czy by mi to wyszło oczywiście, ale spróbować można, no bo dlaczego nie. I to właściwie tyle z tej książki. O nie, przepraszam, jeszcze Simple Things, bo w nazwie ma Simple, to na pewno mi się będzie podobać. Taki zwyklaczek, o, tak on wygląda. Więc kto wie, może ten również. I tyle właśnie, jeśli chodzi o zakupy. Przejdźmy może do wzorów. Do wzorów, które Wam chciałam pokazać. Ja się może tak troszkę przesunę, łyknę sobie jeszcze kawki i lecimy z tym, co bym Wam chciała zaproponować. Pierwszy wzór niekoniecznie może trafić w gusta wielu osób, ale jest to wzór darmowy, przynajmniej chwilowo. Jest to The Quiet Hour Scarf od Tea Time Stitches. I to jest taki bardzo lekki, ażurowy szaliczek wykonany z włóczki Langians Cashmere Dreams. I ta włóczka, moi drodzy, ma 290 metrów w 25 gramach. Oczywiście, podejrzewam, że możecie tu użyć każdej włóczki typu lace, a nawet i grubszej, zależy jaki efekt chcecie uzyskać, ale on by fajnie wyglądał z moherku, fajnie by wyglądał z kaszmiru typu lace od Pasquali lub taki sam lace ma chyba też Cardiff Cashmere. Tylko tam można by sobie po prostu dopasować szerokość. Tutaj jeden moteczek daje nam chustę szerokości 20 cm i długości 140 cm. Czy coś tu jeszcze mamy? No nie. Jest wiadomo, pracujemy w tej z powrotem od jednego końca do drugiego końca. Na brzegach jest garter stitch. Ja bym to zamieniła na coś innego. Prawdopodobnie, chociaż z drugiej strony to jest taki lace, więc, ale ten garter mi się nie podoba tutaj. On taki, wydaje mi się, że garter stitch wychodzi taki trochę messy przy cienkich włóczkach, więc niekoniecznie bym w to poszła. Ale ogólnie bardzo mi się podoba taki prosty właśnie ażurowy ścieg. Można by wykorzystać
nawet zrobić sobie taką, jakby końce złączyć ze sobą już po wydzierganiu tej długości i zrobić taką długość, żeby sobie na przykład na 2 razy owinąć taki luźny, wiosenny kominek, taki wiecie. No. Także myślę, że ciekawa opcja, tym bardziej, że jest to wzór darmowy, więc można sobie go zapisać i może akurat nam się przyda. Mi się bardzo spodobał. Jeszcze jedna chusta. Szalik chusta to jest Mae Scarf od Izoldy Tige. Tige? Nie jestem pewna, jak wymówić. I co my tu mamy? Po pierwsze mamy any gauge, czyli jakakolwiek próbka, więc możemy skorzystać z jakiejkolwiek włóczki. I to już jest duży, duży plus. 3 rozmiary. Bandama, small scarf i large scarf, czyli bandama, mały szaliczek i duży szaliczek. Dlaczego Wam pokazuję ten wzór? Bo tak jak na niego patrzycie, no to miliard takich wzorów jest, prawda? Miliard. Ale to, co odróżnia tą chustę, to teraz słuchajcie. A simple, elegant triangular scarf knit in the round in clean stockinette. I co? Wyłapaliście? Po polsku teraz. Prosta, elegancka, trójkątna chusta, dziergana w okrążeniach ściegiem pończoszniczym. I teraz, jak do jasnej ciasnej to jest dziergane w okrążeniach? No jak? No właśnie, no i to jest po prostu coś, co mnie tak niesamowicie przyciągnęło do tego wzoru i ja zaraz go zakupuję. I tutaj autorka pisze, że zapożyczyła pomysł od takich szalików dzierganych w tubie, czyli naokoło, jak na przykład Berlin Scarf, że mamy później podwójny materiał. Ona tutaj pisze, że z Commercial Knitwear, ale wiadomo, mamy też takie wzory normalnie dostępne dla nas. Tak, i tutaj ona pisze, że dzięki takiej pracy obie strony wyglądają identycznie. Dzianina się nie skręca i nie podwija. Tutaj są slip stitch jako te oczka pierwsze, ostatnie. Crisp fold. No i tu mamy tak. Rozpoczynamy od jednego tip, czyli wierzchołka z I-cordem. Co dalej? Dalej robimy powiększenia wzdłuż jednego brzegu do momentu, aż uzyskamy połowę długości, którą chcemy otrzymać. I wtedy robimy odbicie lustrzane poprzez zmniejszenia. No to czyli wszystko ok. Może być użyte z różnymi, jak to się nazywa? Z różnymi włóczkami, obojętny jest rozmiar. No, super to jest w ogóle świetny pomysł. Ja tutaj tak, przepraszam, się tak zawieszam, ale tak po prostu patrzę na tą chustę i bardzo mi się to podoba, powiem Wam, bo kto lubi robić no, oczka lewe. No nikt nie lubi robić oczek lewych. No w większości ludzie nie lubią robić oczek lewych, a to jest świetna opcja i ja to będę robić. Nie ma w ogóle opcji. Tutaj są przeróżne włóczki podane, między innymi Cardiff Cashmere Classic, jakieś włóczki takie skarpetkowe typu fingering, są podane włóczki DK, także naprawdę można tutaj wybrać włóczkę, jaką się chce i po prostu dziergać. Ja bym to z fingeringa zrobiła, no, ale świetne to jest i teraz wiecie co, jeszcze zobaczę, czy jest 141 projektów. Co my tu mamy? Tutaj jest na przykład zrobiona taka z jednego motka fingering. Tutaj mamy taką z 2 motków fingering.
Tu jest 3 motki DK. No przeróżnie, bo tutaj ludzie robią, wiadomo, różne jakieś swoje opcje. No ale mówię, jest to naprawdę ciekawy sposób, bo robimy w tubie. Z tym, że na początku mamy ten bardzo malutki obwód, więc tutaj no, będzie raczej konieczny, jak to się nazywa? Magic Loop. No. No świetne to jest, świetny pomysł. Nie widziałam czegoś takiego, dlatego chciałam to tutaj Wam pokazać. Może będziecie zainteresowani, zainteresowane, tym bardziej jeśli lubicie Magic Loopa. Ja niekoniecznie, ale jestem w stanie, wiecie, jakoś to przeżyć. No i ostatnie, co Wam chciałam powiedzieć, ale ja nie jestem pewna, czy ja Wam o tym nie mówiłam, ale ponieważ bardzo mi się podoba i muszę sobie ten wzór zakupić, ciągle zapominam. Charcoal Set od Suvinix i to jest tak, to jest niezwykle prosty, bazowy sweterek raglanowy, nie ma tu absolutnie żadnych dziwolągów, bardzo prosta konstrukcja na sport weight, czyli 5 ply, takie to jest light decay albo heavy fingering, zależy kto w jaką stronę mówi. 23 oczka na 31 rzędów przy drutach 4 mm. Rozmiary od XS do 4XL. Wzór jest w języku angielskim. I teraz tak. Co w tym jest fajnego? Fajne są rękawy, bo są one takie 3/4 za łokieć i tutaj w zestawie mamy mitenki, takie najprostsze, bez kciuka, bez palców, takie bardziej, ja bym to nazwała nie tyle mitenki, co ogrzewacze, coś tego typu, nie? Tylko ja tu mam na kciuk i to jest akurat medyczny powód, a nie ten, tylko tak mniej więcej są odtąd, czy tam tu lecą, tak. No i genialne to jest, genialne w swojej prostocie. Mamy zwykły sweter i do tego mamy z tej samej włóczki zrobione takie mitenki i już mamy super look. No po prostu tak prosta idea, a tak to fajnie wygląda. Przynajmniej ja jestem zachwycona tym, jak to wygląda. Strasznie mi się to podoba i ja to będę robić na pewno. Będę tutaj zapewne, to jest Filcolana Pernilla, tak przy okazji podana jako włóczka proponowana. Ja pewnie będę tu kombinować, jeśli chodzi o rozmiar, chociaż bo ja niekoniecznie uzyskam próbkę 23 stitche, to rzadko się u mnie zdarza. A już na 4 mm to jest absolutnie niemożliwe. Na 4 mm to mi 20 wychodzi ewentualnie. 19 bardziej, także nie. To by musiała zdecydowanie zejść w dół. Tak, zdecydowanie zejść w dół i może użyć fingering zamiast sport, to wtedy bym bardziej weszła w próbkę, ale jeśli w próbkę nie wejdę, to wtedy będę sobie kombinować po prostu z rozmiarem, bo mogę zrobić sobie mniejszy, tak żeby mi wyszedł obwód, który jest mi potrzebny. Dobra, tyle moi drodzy na dzisiaj. Myślę, że powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Dokończę moją zimną już kawę. Co tu jeszcze? Aha, niedługo pojawi się film dotyczący włóczek Lamany, bo tak jak wiecie, mam już zrobione wszystkie próbki, więc usiądę sobie i nagram filmik, w którym będę po kolei o każdej włóczce opowiadać, o tym, jak mi się ją w tej próbce przerabiało, o tym, które z tych włóczek chciałabym sobie zakupić i tak dalej i tym podobne. Niedługo się on pojawi, niedługo. Muszę tylko zdobyć troszkę energii, żeby usiąść i go nagrać, ale mam przyszły tydzień na szczęście wolny, więc się wykuruję i miejmy nadzieję, że znajdę właśnie czas i energię, żeby te filmiki Wam nagrać, ponieważ oprócz tego o zlamany chciałabym Wam nagrać drugą część filmiku o zamiennikach moheru i zacząć filmiki z serii mohery, czyli jakie znam, co o nich sądzę, które polecam i myślę, że też może się to wielu osobom przydać, bo jednak moheru mamy na rynku ogromną ilość, ciężko wybrać, a zawsze warto posłuchać. Nie tylko u mnie, bo też u innych dziewiarek na vlogach są takie porównania i to polskojęzyczne i angielskojęzyczne i warto sobie takie filmiki pooglądać, zobaczyć co inni myślą na ten temat, zobaczyć te włóczki w zbliżeniu, jaki mają włos, czy krótszy, czy dłuższy, jaki mają skład, bo nie zawsze wiadomo,
Nie zawsze mamy dostęp do sklepów takich stacjonarnych. Nawet jeśli mamy, to nie wszystkie włóczki tam są. A takie bieganie po sklepach, bieganie internetowo i przeglądanie tego wszystkiego jednak zajmuje trochę czasu i no niewiele tak naprawdę na tych zdjęciach widzimy. Natomiast tak jak ja przynajmniej lubię oglądać takie filmy, gdzie dziewczyny, chłopaki pokazują włóczki z bliska. Ja mogę sobie spojrzeć, jak ten splot wygląda, jaki to ma włosek, czy tego włoska nie ma, jak to w próbce mniej więcej wygląda. Także mam nadzieję, że też Wam się taki filmik spodoba. No i tyle. Kod do kołkonków nadal aktualny, Tangled by K 5. 5% zniżki Wam daje. Jak zwykle wszystkie zniżki będą na dole. W opisie będą tam też linki do wzorów, o których wspominałam. I na dzisiaj będzie to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za bycie tu ze mną i życzę Wam miłego weekendu, tygodnia. Do zobaczenia w przyszłą sobotę.